Cześć, witajcie kochani. Mam nadzieję, że mieliście wspaniały, udany tydzień. Mamy kolejną niedzielę, w którą chciałabym się z Wami zobaczyć i krótko opowiedzieć, co u mnie w ogrodzie i po prostu w planach ogrodowych. Jest już dosyć ponuro, mamy już październik. Moje warzywka w ogrodzie na dzień dzisiejszy to jest seler, buraczki, mięta, jeszcze troszkę z ziół i mam jeszcze pomidory w szklarni, ale są zielone i nie dojrzewają. Zebrałam wszystkie pomidory, które były na zewnątrz w moich doniczkach, takich po kwiatach ciętych z supermarketu, takie wzięłam sobie po prostu opakowania. Można je czasami dostać za darmo w supermarkecie, jak się zapytacie, a czasami trzeba zapłacić, ale to są naprawdę grosze i na pewno się lepiej opłaca niż kupowanie plastikowych doniczek ze względu na właśnie cenę. A tutaj chcemy zaoszczędzić jak najwięcej, a mieć także nasze uprawy. No i ponieważ jest jesień, ktoś by pomyślał sobie, że już jest koniec sezonu, ale to nieprawda. Łyczek kawy? Ponieważ w ogrodzie nigdy nie kończy się praca, w ogrodzie powinny zawsze rosnąć jakieś roślinki. Jeżeli nie roślinki, które będą nas żywiły, to trzeba zadbać o to, żeby ziemię po prostu w grządkach przykryć nawet jakimś poplonem. Ja jeszcze poplonu nie kupiłam. I chyba dzisiaj pójdę do sklepu i coś sobie kupię, żeby już zaczęło rosnąć, bo w Anglii, tu gdzie mieszkam, w hrabstwie Kent, zim takich szczególnych nie ma, takich mroźnych, takich wiecie, zimnych, tylko strasznie wieje. I dzisiaj już tak zaczęło wiać i niestety pada deszcz, dlatego musiałam się schować tutaj pod domkiem ogrodowym. Jak widzicie, stół, o którym wcześniej wspominałam, że go pomaluję, dalej służy mi do takich robótek ręcznych, gdzieś tam przycinania, szlifowania i on wygląda jak wygląda, ale w takiej formie on mi się nawet podoba, bo zużycie tego stołu świadczy o tym, że ja tutaj ciągle coś robię. A dzisiaj, ponieważ jest już jesień, narobiłam sobie takich dyni na szydełku. Przyniosłam sobie takie właśnie ozdobę, która stoi u mnie na oknie. Ostatnio, ze względu na właśnie brak tej pogody na zewnątrz, zaczęłam bawić się w robienie takich desek, które mogą być przywitaniem do ogrodu i tutaj mam taką przygotowaną deskę. Jakby był ktoś zainteresowany w Anglii, to zapraszam do kontaktu. I tutaj jest Welcome to my garden i taka jesienna kompozycja z grzybkami. Także wykorzystuję każdy moment, w którym nie robię w ogrodzie i po prostu tworzę jakieś artystyczne moje małe dzieła. Tu jest moja dynia, którą zebrałam. Nie mam w tym roku jakichś ogromnych dyni, słuchajcie, ale w sumie to są moje takie pierwsze dynie, które są dyniami uprawowymi do skonsumowania. I ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałam, jest jesień, ale w ogrodzie zawsze coś się dzieje, no to ciasteczko do kawy, po prostu jesiennie. Pamiętajmy o tym, żeby zbierać nasiona. Zbierałam chili. Tutaj mam w mojej miseczce na papierze wysypane, pozbierane nasionka ostrej chili. Pamiętajcie też o tym, że jak zbieracie nasiona, to później jak macie 3-4 różne rodzaje nasion, albo rodzaje papryk, nasion papryk, które zbieracie, to potem jak nie podpiszecie, to zapomnicie, które są które, bo one wyglądają tak samo. Także taką szybką karteczkę sobie przygotowałam, że to jest chili bardzo ostre i to nie będzie chili dla mnie, tylko dla mojego Howarda, bo on lubi takie dodawać do potraw. Tutaj w słoiczku już są podsuszone nasiona małej papryczki, takiej na przekąskę i to są słodkie papryczki, także też mam nasion wystarczająco. Myślę, że około 100 nasion sobie zebrałam i starałam się wybierać te nasiona, które mają takie zgrubienie, ponieważ te takie płaskie, one mogą być niewykształcone dobrze i nie dadzą nam żadnych roślinek w przyszłym roku. Także też w jakiś mały słoiczek wstawiłam, włożyłam tą dynię zieloną, którą dostałam nasiona od mamy. Ona jest bardzo dobra, bardzo smaczna i też ma fajne nasiona w środku, także można sobie na przekąskę uzbierać tych nasion, ale miąższ ma też fajny. Robiłam ten przecier taki tak jak kubuś i ostatnio robiłam z brzoskwiniami i naprawdę wyszedł super, taki gęsty przecier owocowo-dyniowy.
na jakąś tam przekąskę. Także tu mam dynię i właśnie tutaj uzbierałam sobie z jednej z dyni, którą właśnie tej zielonej pokroiłam, takie piękne nasionka, też zgrubione odpowiednio, nie takie płaskie, bo płaskie to nie mają substancji odżywczych w środku i nam nie urosną. Cała miseczka jest, aczkolwiek ja tego nie zużyję. Może ktoś będzie miał ochotę, jeżeli mieszkacie na terenie Anglii, mogę podesłać parę nasionek, dajcie tylko znać w komentarzu. Wspominałam Wam ostatnio, że mam ponad kilogram słonecznika i ten słonecznik jest już ususzony i to będzie moja pożywka dla ptaków, które zaczną niedługo zlatywać do ogrodu, żeby się dokarmić. Także cała paczka słonecznika uzbierana dla moich ptaszków. Mnóstwo nasion, marigoldy, to są śmierdziuszki, też z mojego ogródka. Co zbierałam, co wycinałam i miały takie piękne, dojrzałe nasionka, to nazbierałam sobie tych marigoldów i je sadzę w moim warzywniku pomiędzy grządkami albo na obrzeżu grządek, ponieważ one przyciągają nicienie, które nie wchodzą mi w warzywa. Także dla ochrony po prostu zbieram już. Tu jest jeszcze paczka, którą kiedy kupiłam, chyba w zeszłym roku jakoś kupiłam okazjonalnie, albo dostałam w gazetce, nie jestem pewna, ale tak tylko nie włożyłam po prostu etykiety do tego, tylko to opakowanie, wiedząc, że to są moje nasiona marigoldów. Kawka. Groszek pachnący, który staram się sadzić jak najszybciej na rozsady. Zebrałam sobie, ale nie tak dużo nasion jak w poprzednich latach, ponieważ stwierdziłam, że tego groszku mam w 2 albo 3 miejscach nasadzenia tego groszku, w związku z tym nie potrzebuję ich aż tyle. To, co popękało i rozrzuciło się w pobliżu, gdzie rósł w tym roku ten groszek, może urośnie, może nie, zobaczymy, ale też jest tego sporo, w zupełności wystarczy mi tego groszku pachnącego. Groszek pachnący ma tendencję do krzyżowania się, także jeżeli kupicie w jednym roku nasiona kolorowego groszku, że będzie tam miks, i potem będziecie zbierać te nasiona, to po sezonie może być tych kolorów znacznie mniej, aż w końcu dojdzie tylko do wytwarzania jednego koloru, takiego przewodniego. Dlatego co kilka lat należy odnawiać nasiona i sobie po prostu kupić nowe. Ale ze względu na to, że ja miałam właśnie kilka kolorów tego groszku, to sobie pozwoliłam zebrać nasiona i tych kupować nie będę. Oszczędzamy. Miałam kupić sobie odmianę bobu i to był chyba Exhibition. Jeszcze mam kilka paczek zamrożonego tego bobu i konsumuję go raz na jakiś czas. I po prostu, już mam ten bób, o którym wspominałam, to jest Banniards Exhibition. I tutaj z zeszłego roku zostało mi kilka nasion, dokładnie 7, ale przez nieuwagę kupiłam nie ten bób, co trzeba, ale jest to Sutton Dwarf. Już nie będę wydawała pieniędzy, po prostu wezmę ten bób, wysadzę gdzieś koniec października, początek listopada. I zobaczymy, jaka będzie pogoda tutaj u mnie w Anglii. Także za chwileczkę nowy sezon. Poza tym byłam w sklepie i zobaczyłam, że już są cebulki. Jest to odmiana Sensiu i tą odmianę miałam Yellow Sensiu, jak przywiozłam w zeszłym roku z Polski, a tutaj zobaczyłam, że jest ona dostępna tak samo właśnie jak w Polsce, dlatego sobie zakupiłam 250 gram. 2,50 chyba kosztowała. No, jeżeli przeliczymy to na polskie pieniądze, to jest jednak troszkę dużo, aczkolwiek ja już na jesień do Polski nie lecę, także nie będę kupowała żadnych tam cebulek czy nasion i kupiłam sobie tą i to też będzie sadzone, tak jak w bób, koniec października, początek listopada. Tak, żeby ta cebulka za szybko nam nie wyszła z ziemi, żeby nie pojawił się szczypior, ponieważ w momencie przymrozków, jak już będziemy mieli zbyt długi ten szczypior, przymrozek go chwyci i może to osłabić całą cebulkę. Dlatego postaram się tą cebulkę posadzić jak najpóźniej. No i żeby sobie umilić święta Bożego Narodzenia, które już też niedługo,
to kupiłam sobie 3 cebulki hiacyntów i te hiacynty będę pędziła w domu, tak żeby był piękny hiacyntowy zapach na święta Bożego Narodzenia. Myślę, że koło miesiąca powinno im wystarczyć, jeżeli tak gdzieś też może koniec października. Myślę, że jak będę robiła te nasadzenia cebuli i bobu, to chyba też wsadzę w doniczkę już moje hiacynty, żeby je po prostu sztucznie podpędzić i mieć piękne kwiaty na Boże Narodzenie. To jest taka tradycja w Anglii, że się bardzo często kupuje hiacynty na Boże Narodzenie jako prezent też, jak się idzie do kogoś do domu na herbatkę na przykład świąteczną i ciasteczko. A, tu jeszcze mi zginęły kosmosy. W tym roku miałam przepiękne białe kosmosy. Mogliście zaobserwować na pewno, bo się pewnie chwaliłam nieraz na moich filmach. I też nazbierałam sobie nasion, także też nie będę kupowała nasion kosmosów. Tak sobie przypomniałam, że jeszcze Wam nie powiedziałam, a chyba że wspominałam we wcześniejszym filmie, że zbierałam również nasiona mojej fasolki Blauhilde i tutaj zostawiłam kilka stronków, bo były jeszcze niedojrzałe, także teraz już jest czas na to, żeby te stronki zerwać, dosuszyć jeszcze i wybrać nasionka. Tylko że tu mam seler i muszę tak sobie pomiędzy tym selerem wejść i do końca uzbierać i będzie można posprzątać ten wspornik, przygotować na nowy sezon. A tyle nasion tej fasoli Blauhildy wystarczy w zupełności, bo tutaj miałam chyba 7 albo 8 sadzonek mi się tutaj zmieściło i zbierałam cały piękny sezon takich pięknych strąków, tylko że oczywiście fioletowych, bordowych, które po ugotowaniu zmieniają się na kolor zielony. Mam też kilka paczek zamrożonych i na pewno to wykorzystam. Mimo tego, że zbieraliśmy już nasze plony, to przygotowujemy się do kolejnego sezonu i to tyle. Także taki króciutki filmik, ale pamiętajcie, nie dajcie się tym chłodom, tej ponurej pogodzie, róbmy to, co możemy i jeżeli nie możemy pracować w ogrodzie, to możemy przygotować sobie piękne, wspaniałe rzeczy w domu, rozwijać nasze artystyczne dusze, cieszyć się tym, co jest. Także życzę Wam miłej, cudownej niedzieli i mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Aczkolwiek pamiętajcie, że w ogrodzie już się naprawdę niewiele dzieje i jeżeli macie ochotę na jakiś odcinek na szczególny temat, dajcie znać w komentarzu. To wtedy postaram się nakręcić, będę wiedziała, o czym do Was mówić. Miłej niedzieli. Pa, pa! Tak się z Wami szybko pożegnałam, a zapomniałam Wam powiedzieć, że jak już się zrobią chłody, to nasze pelargonie możemy wstawić do szklarni i one się tam będą świetnie trzymały, ale jakby miało dojść do przymrozków, to należy je okryć czapą, może to być jakaś osłona, tak jak chronimy nasze grządki, ale jeżeli będą... Może ja usiądę. Ale jeżeli będą przymrozki, to warto wstawić je do pomieszczenia, chłodnego pomieszczenia. Jeżeli macie piwnicę, to może być to w piwnicy. Jeżeli macie jakieś chłodne pomieszczenie w domu, to też je wstawcie i sobie przezimujcie. Później będziemy brać szczepki z tych pelargonii i one nam będą dawały nowe roślinki na przyszły rok. Także nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na nowe pelargonie. Ta akurat jest przepiękna. Tutaj ta sadzonka była obsadzona innymi roślinami, w związku z tym nie wygląda tak imponująco, ale mam nadzieję, że przetrwa. Także kolejny sezon już jest z nami.